Cześć wszystkim, z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Vampyra. Tak, jesteśmy sobie Kamelia. Aha, na wyjściu z Whitechapel, tak? No dobra, wobec tego idziemy. Ja pamiętam, że te ekony mnie dopadły. Może by było lepiej, jakbym to ja ich zaatakowała pierwsza, nie na odwrót. Dzień dobry. C? Dobra, padł był jeden. Bardzo mnie to cieszy. I drugi. Siema. Ała! Nie! Gdzie? Halo, typie! Tyk! Dobra. Tak, są klony cieniste. Siema. Ała, gdzie mnie? Gdzie? Nie, no. Ajaj. Cholera. A, potrzebuję krwi trochę, dajże mi krwi. Co? Ała. Ała. No. Okej. Wyszło. Tym razem. Dobrze. Poprzednio mnie zabili. Poprzednio mnie ubili, tym razem to ja wygrałam. O, fragment porządnego spustu, hehe, cudnie. Dobra, jak w dalszym ciągu mam iść? Przed siebie, a potem odbicie na północ. Tak? Chyba, czy coś mi się tu wyświetlało, czy mi się wydawało? Wydawało mi się, okej. Czyli tutaj, tak? No, tak jakby. Troszeczkę w inną stronę. Niecny ekon! Awanturnik! Dlaczego tu są ekony? Ekoni? Siema. Nie wyjdzie. Oj, mają. O, nie, dawaj krwi. Dobra, wiesz co? Odsunę się trochę od ciebie. Ała. Dobra. Padło. W sensie wpadło mi maksimum krwi. O to mi chodziło. Ała, no. Ała. Dobra, nie mam wytrzymałości. Ała, cholero, ty. Dobra. Okej. No problemu. Dobra, tam jest dalej w stronę cmentarza, ja chcę tutaj odbić sobie. Nikogo nie ma? A nie, jest ekon cienia. Cudnie. Ale oprócz niego nikogo nie ma, prawda? Tak, jest tylko ekon cienia. Zobaczmy, czy to się uda. A co tam? Nope, to się nie udało. Chodź na dół. Co ty na to? Ej, kolego, co to ma być? Gdzie ty? Ajajaj! Ty, gdzie? Ała! Padaj! Ała! Aj! Nie, no gdzie? No. Jakby ja nie widzę większego problemu, kolego. Mamy tutaj skrzynię jakąś. Tu się po prostu dodawały rzeczy. Ale mamy fragment zwyczajnego spustu, co mnie bardzo cieszy, szczerze mówiąc, bo jednak się przydadzą się takie rzeczy i w ogóle. Ale kurka wodna, pojawili się ekoni właśnie tutaj do walki, to jest, no niezłe. Dobra, panie, puszczaj mnie. Good evening, sir. It's me again. Leave me alone, I say, whoever you are. Wpuszczaj mnie. It cannot be safe for a blind man to live here alone. Let me enter, sir. I swear I mean you no harm. Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. All right, doctor, come on in. No nareszcie. Dobra, a teraz wcisnę ci w gardło lekarstwo, pozwól, proszę. Ale najpierw przeszukam twoje mieszkanie.
Od co? Wydaje mi się w ogóle, że ja tutaj pierwszy raz jestem w gruncie rzeczy, bo ja mówiłam wam, że generalnie poszłam w ekstremum, jak za pierwszym razem grałam, czyli... wampiry żerują na naszej duszy. Ciekawe. Wampiry może i piją naszą krew, ale tak naprawdę żerują na naszej duszy. Czy możemy ufać, że dla ludzi zabitych przez te przebrzydłe stwory znajdzie się miejsce w niebie? Ależ nie, ich ciała zostały skalane, a dusze zdemoralizowane. Ich miejsce jest w piekle obok legionów pijących krew demonów. Wampiry żerują na naszej duszy. Urocze. Czy to będzie... Tak, w łaknieniu krwi, okej. To chciałam powiedzieć to, że właśnie jak ja za pierwszym razem grałam, to poszłam w ekstremum i kiedy Dorothy Crane się zmieniła w skala, to stwierdziłam, że dobra, nie ma już dla mnie nadziei, lecę w najgorsze zakończenie. I szybko mi doki upadły, co z kolei zaowocowało tym, że no, typka nie spotkałam generalnie. Dobra, w takim razie przejdę się do niego w tym momencie. List Lorety. Ej, no dajcie mi przeczytać ten list. Dziadowski. Nie tak. O, list Lorety. Drogi bracie, oto list z przeprosinami, którego nigdy nie przeczytasz, gdyż z mojej winy straciłeś wzrok. Wiem, że mnie za to nienawidzisz, choć nigdy tego nie powiesz. Rodzina Swanborowów już nie jest taka gadatliwa, nieprawdaż? Cóż, pragnę jakoś uspokoić sumienie i to najodważniejszy gest, na jaki mnie stać. Napisać do ciebie list i zostawić go w twoim laboratorium. Jeśli kiedyś go odnajdziesz i spytasz, czego dotyczy, odczytam ci go. Jeśli ktoś inny go przeczyta, cóż, tak jak wspomniałam, to najodważniejszy gest, na jaki mnie stać. Przepraszam cię więc, Masonie. Przepraszam za to, co uczyniłam i za piekło, które ci zgotowałam. Przykro mi, że zostałeś ślepcem, który po omacku szuka nowego celu w swym pozbawionym sensu życiu. Gdybym mogła zmienić jedną rzecz w swym marnym żywocie, cofnęłabym wydarzenia z zeszłego roku. Przysięgam, Masonie. Albo nie, przysięgam. Masonie, gdybym mogła oddać ci swe oczy, zrobiłabym to. Tylko to tak nie działa, prawda? Błagam, bracie, wybacz mi, Loreta. Loreta wciąż obwinia się o wypadek Masona. A tutaj? Nic na jego temat się nie pojawiło nowego. Rozumiem. Ciekawe w ogóle, że tyle świec ma zapalanych, skoro nie widzi. So what is the name of my nocturnal visitor? I'm Dr. Jonathana Reida. As I already explained to you, I'm inquiring about the epidemic. Dr. Reid? The eminent surgeon? My God, I'd never have expected a brilliant physician like you to knock on my door. You flatter me, sir. No, sir, I am flattered. I read all your work when I still had my sight. I loved it. I'm Mason Swanborough, by the way. Swanborough, dobra. Dobra, to wpierw. Unwell, sir. Do you need my assistance? Actually, I feel worse. Dobra, masz lekarstwo. Yes. I can give you a little something that has been proven effective. Thank you, Doctor. No i cudnie. W takim razie sytuacja w Whitechapel. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? I hear them hissing and scratching at my door every night. The sick made mad by the fever. But these walls are thick and my lock is solid. No i dobrze w takim razie. Do you know Braille, Mr. Swanborough? I'm no expert, but I learned it in my spare time, yes. Why? I found a strange document entitled Cure for Blindness. It's written in Braille, so I thought perhaps it was yours. Really? Is that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter seems authentic. And it actually refers to an experimental cure for blindness. You have piqued my interest, Dr. Reid. Could it be of any use to you? No. This page is just a part of a larger diary. I'd be glad if you could find the other pages. Jaha. Masz I następną found stronę? another page of the diary, Mr. Swanborough. This diary is still not complete. The man who wrote it claims he is a member of some scholarly brotherhood called the St. Paul's Stole. Really? I've heard of them. Very capable scientists. Perhaps the man who wrote this really found a cure. I would need more pages to figure it out, but it's as promising as it is intriguing. Widzisz, dobra, to zobaczymy. Masz Here is następną stronę? another page of the diary we were talking about. Ah, now we're talking. Ingredients, dosages, dangers and side effects, this is it. Is the diary complete now? No. The author tested his work in a hidden laboratory. We must find out where it was. Please, find me more pages, Doctor. Dobra, i póki co nie mam więcej. Wobec tego, twoje życie.
And what else have you learned about me, Mr. Swanborough? I know you assisted Professor Carell in France, and that you invented a new blood transfusion method based on his work. Yes. Those were frustrating but exciting days. I loved it. Yes, the thrill of research and discovery. This is what drives people like us, Dr. Reid. Oh, how I envy you. Czy ktoś się tobą opiekuje? Does someone take care of you in this isolated place? My sister Loretta and I have our daily routine. Every morning and evening she comes by so we can talk and eat. Then she leaves and I stay. Ciekawe. Do you not appreciate your sister's visits? Loretta is the best and worst thing that happened to me, and I believe she could say the same thing about me. Where does your sister go? Well, let's just say, she earns enough money for us both. What's so amusing about that? I won't hide the truth from you. Loretta sells a fake miracle elixir to the sick people of Whitechapel. Cudowny eliksir Swanborough to zwykły szwindel. To też tak samo, okej. No ciekawe. So, Mason, you are the creative one in the Swanborough business, are you not? Yes, I am. I am the one who invented and improved the family recipe. And you do it all by yourself? Blind and isolated in this laboratory? My eyes may be useless, but my brain is still sharp. Once a chemist, always a chemist. Aha, okej, intrygujące. To osobiste pytania w takim razie. Why does your sister feel so guilty about what happened to you? Because she knows I'll never forgive what she did to me. You run an illegal business with someone you hate? I don't hate my sister. She looks after me, we have a good time. But I'm just not ready to forgive her. Is your sister using you and your skills for her own profit? I've lost my sight, not my wits. Loretta couldn't manipulate me in a million years. Are you sure about that? You clearly depend on her. Let me be perfectly clear. I came up with the idea of the Swanborough cordial. Loretta needs me more than I need her. To Mason wymyślił cudowny eliksir Swanborough. Tutaj nic nie ma na jej temat nowego, rozumiem. A czy tutaj w takim razie jest nowa? Tak. Mason, why would you waste your skill and knowledge on crafting snake oil and fake drugs? But this is my only opportunity to continue practicing my art. By giving false hope to desperate people? They all see me as disabled and useless. I'm sick of their pity. To accept what has happened to us and what we have become is a difficult process. I'm sorry for what you've had to endure. You'll not get my respect through cheap compassion, Doctor. Speak to me like I'm a normal human being. That's all I ask. W sensie, tak, jakby coś na ten temat wiem, więc... Goodbye. Dobra, wobec tego, póki co właśnie damy mu święty anielski. I pójdziemy sobie w stronę Whitechapel, a dokładniej w stronę się przejdziemy zadania i po drodze wejdziemy do Whitechapel, zadania głównego, żeby nie było, do wielkiego polowania, do rezydencji Lady Ashbury. Z tamtej strony jest jakoś ten niecny ekon, ale czy coś mi jest potrzebnego z tamtej strony? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc, ale jestem masochistką, więc w sumie czemu by nie? Siema. Dobra. Dawaj krew. Ała, nie, tam gdzie? Gdzie? Ojoj, nie mam tego. Nie mam wytrzymałości. Cholera. Tyk. No i fajno. W takim razie akurat te z umiejętnościami krwi są, kurczę, moim zdaniem bardziej niebezpieczne niż te z umiejętnościami cienia. Chociaż w sumie to, jak sądzę, jest kwestia perspektywy. Tak, nie do Lady Ashbury. Chciałam do Whitechapel się udać w tym momencie, tak więc się może w sumie zawrócę tędy i pobiegnę wzdłuż tego przejścia, w którym to już udowodniłam swoją dominację oraz zapewniłam sobie bezpieczeństwo te sprawy i jesteśmy w Whitechapel i pójdziemy od razu do tej babeczki, sobie z nią zamienić parę słów.
i chyba odblokować sobie wskazówkę, tak mi się wydaje, że ostatnią wskazówkę sobie odblokujemy. I potem dopiero myślę, że się udamy właśnie w stronę misji głównej. Co wy na to? Taki tam plan działania intrygujący, nie? Dobra, Loretta. Żebym ja pamiętała, w którą stronę się szło do Lorety. Chyba tędy normalnie, nie? Tak mi się wydaje. Nie jestem pewna. Tu jest Cadogan. Halo? Czy ja idę w dobrą stronę? W złą? W złą, definitywnie w złą. Dobra, w takim razie w stronę Cadogana, więc się udamy wobec tego. Tutaj jest dom Dariusa, tak? Tak, dom Dariusa Petresku. O, tu jest Loretta. No i cudnie. Witam panią. Good evening, my dear colleague. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? When people buy guns instead of medication, it means they have already traded hope for fear in their hearts. In my book, that's never a good thing, Doctor. Ciekawe podejście. Loretta, your miraculous formula wouldn't even cure a common cold, and you know it. The Swanborough's cordial secret ingredient is hope, Doctor. And it's something people around here really need. A placebo effect is real and has benefit. But in your case, you could be murdering your customers who may die because they are not receiving the necessary medical attention. Medical attention? In Whitechapel? Trust me, my cordial is the best option they have, since it is the only one. Well, as it is a placebo of sorts, perhaps it may have some positive effect. See? You have to admit I'm doing some good. The Swanborough family is not poisoning anybody, Doctor. Dobra, zobaczmy osobiste pytania w takim razie. Loretta, why do you feel so guilty about your brother? I don't expect him to forgive me. All I can do is make amends for what I did. By making him a crook and a criminal. What if somebody decides to make him pay for your scam? Mason is totally capable of defending himself. Just leave us be. We're perfectly fine. I know how guilt feels between a brother and sister. Are you sure you're not trying to ease your own remorse? Mason wants to be useful, can you understand that? Chemistry is his passion, and the Swanborough cordial gives him a purpose in life. Loretta wierzy, że zapewniła Masonowi Swanborough cel w życiu, kiedy skłoniła go do stworzenia cudownego eliksiru. Oboje są na trójce, do obojga mam wszystkie wskazówki, cudnie. Loretta, is your brother your accomplice, or are you just using him? I would never take advantage of Mason's handicap. He is my brother. He is the person I cherish the most. But if he's not careful, he could make a deadly mistake. You have to be aware of that. He is blind, not stupid. He's always been the brains of the family, and the Swanborough cordial was his idea in the first place. Dobra, wobec tego jeszcze targ. I'd like to see what kind... Ona nic nie ma, cholera, co by mnie interesowało. No trudno, w takim razie idziemy w stronę misji głównej. Jej! Kto się cieszy? Ej, że w końcu tam idziemy? Nie mam zielonego pojęcia, może ktoś się cieszy. Albercik, cześć! Ajajaj. Wobec tego pędzimy. Mamy 4500, mocium panie. Co prawda ja bym chciała troszeczkę więcej. Tak ze 2000 więcej, szczerze mówiąc. Niecny skal. Tamten jest odporny na cień. To tego sobie weźmiemy ostatecznością, przywalimy. Te, gdzie się na mnie próbuje rzucać? Może być. Okej. Skale nie są jednak takie straszne. Jednak koni są trochę, no właśnie, bardziej przerażające. O Jezus Maria, czy ja muszę tędy iść? Możliwe bardzo, wydaje mi się. Oj, nie o to mi chodziło do końca, ale zadziałało. Również jak mnie mam. Dobra.
Dobra. Okej. Na spokojnie. Dobra. Pyk. Okej. I ostatni cios i mamy to. Okej. W takim razie idziemy chyba tędy, nie? It's locked, all right. No to mi się smutno zrobiło, cholera jasna. Dobra, wiecie co, chyba się po prostu cofniemy do szpitala. Widzę też, że doktor Swansea ma jakiś nowy dialog ze mną, więc właśnie się może wrócimy. Niecny skal. Kolejny cholera? Przepraszam bardzo, tutaj już był ten skal, już go załatwiłam. Dawaj mi krwi. Oła. Gdzie mnie z tymi pazurami? Kto ci pozwolił, ja się pytam. Egzekutor, Jezus Maria, więcej was matka nie miała. Ja was już przecież załatwiłam wszystkich. Ała! Będą! Dobra. Okej. Ała! Dobra, niech się wytrzymałość odładuje. No i cudnie. Dobra, jakoś idzie. Coraz lepiej. Jezus Maria, naprawdę... A no tak, bo przecież ja zginęłam. Chryste Panie, to pewnie dlatego mi się odładowali przeciwnicy. Witam Państwa. Dobra. Tutaj jest właśnie strzela. Ała, nie tak. Dobra. Znowu mnie oczywiście tutaj zmalało życie. Zmalało życie, co? Ej, można i tak. Czekajcie, co tutaj jest? Czy ja mogę tutaj wejść? Mogę. Co tutaj jest? Nie wiem, w sumie mnie nie interesuje, bo nic się nie świeci. To oleć sprawę. Dobra, dobrze ja idę? Dobrze idę ostatecznie. Tam jest niecny skal jakiś. Nie, olać sprawę. Dobra, wobec tego idziemy do Swansea'ego, który właśnie ma dla nas jakiś nowy dialog, prawdopodobnie. Szpital Pembroke odkażony. W sumie może bym się przespała jeszcze, ale to za chwilę. Nawet jeśli. I sobie bym ulepszyła autofagię chyba. Tak mi się wydaje, że autofagię mam następną do ulepszenia. Dobra, doktor Swansea. Dzień dobry. Masz coś nowego u siebie w gabinecie? Czy niespecjalnie? Chyba nie, ale wolę się przebiec, zobaczyć. Bo jednak jakiś czas wewnątrz gry minął. Więc, no jak mówię, wolę się przebiec, zobaczyć. Chyba nie. Dzień dobry, Swansea. Jonathan, old chap. How are you tonight? I've seen little of you of late. I was conducting research in my room, away from the nightly routines. Of course, of course. Worry not, I understand. The situation has been testy around here. I won't deny it, but we still stand. Okay. I have received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion, and with the quarantine and controls, city access is nigh impossible. Why have you never entered the lady's house? You are one of her good friends, are you not? My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is, nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Is the quarantine serving any purpose? It is helping slow the propagation of the epidemic. But as long as we have no clue to its origin, its efficiency is limited. Dobra, co my tu jeszcze mamy? The news is not good, my friend. We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. How bad is the epidemic?
It is killing the infected patients faster. In less than 2 days now. The only blessing is that they are contagious for a shorter period. Tell me more about the violence. Jeffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Prewen patrols exterminate every skull and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No. They mainly focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're growing in numbers. They must be recruiting heavily. Okay. Have you any reliable friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. What about the Brotherhood of St. Paul's Stole? Where are they? There are only a few of us, and most others would not speak to you. I am the black sheep of our brotherly flock, you know. Okej. O, nowa wskazówka! Edgar uważa, że wyróżnia się na tle innych członków Bractwa Stół Świętego Pawła. Ciekawe. What of my commission here at Pembroke Hospital? Nothing to fear, Jonathan. Your position here is in no jeopardy. You remain one of us, and you are always most welcome. Okej, w takim razie cieszy mnie to. I Thank to you, wszystko, Edgar. tak? We shall speak again later. Dobra, ja jeszcze bym chciała sobie, tylko może trochę później, sprawdzę, gdzie jest ostatnia notatka Braille'a. Wydaje mi się, że ona jest właśnie gdzieś na West Endzie, ale wolę się upewnić, a póki co lecimy do łoża naszego i się prześpimy. A co tam? Tak więc, łoże, moje łoże, nie zetnij mi gry, proszę. Dobra, w takim razie, autofagia. To tak, wpierw. No i cudnie, w takim razie. 3400 na ostatni poziom i 24. Widzę, że mi wymaga, żebym miała. Tutaj mnie nie stać, oczywiście. Ej, dobra. Wobec tego to chyba wszystko, co sobie ulepszę, więc potwierdź. Dobra, zobaczmy. W takim razie... Okej, widzę, że nic mi się nie stało z grą, co mnie cieszy ostatecznie. Faktycznie zapomniałam przejść się do doków. Ups. Dobra, wobec tego tutaj z kolei. Okej. Szczerze przyznam, że pomyślałam, że mi się zresetowało to, że dawałam lekarstwa im. To też jest intrygujące. Boże, będzie się trzeba przejść tak dużo. W sensie do nich i tak się muszę przejść, więc... Dobra, ale póki co idziemy do Lady Ashbury. Będziemy się przechadzać między dzielnicami może troszeczkę później. Tak więc oczywiście ja wyskakuję z balkonu, bo czemu by nie. I pędzimy w stronę właśnie West Endu. Hehe, w końcu będziemy mogli właśnie na West End przejść. Wobec tego wydaje mi się, że mnie prowadzi mostem jakoś. Kurka wodna, tylko weź, bądź mądry człowieku i przejdź. Tak, prowadzi mnie tak, żebym skorzystała z mostu, widzę. No dobrze. I stamtąd będzie dość prosta droga, z tego co widzę. Tylko właśnie dobrze by było się... dobrze by było wyglądać właśnie tych stróżów Prewen. Oj, trochę was jest. Państwo drogie. Ekon chyba. Nie, to jest skarb. A nie, to jest wielka bestia nawet. Dobra, to wiecie co, ja sobie popatrzę może. Co wy na to? Tak na przykład. Czy tam jest z miotaczem ognia? Nie, jest z miotaczem kurczę jakieś chmurki. Rozumiem. Okej, jeden padł był, drugi padł był. Ups. Dawaj krwi. No i fajno. W takim razie obopólna korzyść bym powiedziała. Tak jakby. Znaczy bardziej moja korzyść niż wasza, ale co tam? Szczegóły. Dobra, tutaj coś było ciekawego. Boże, dlaczego ja sobie broni nie ulepszyłam, jak byłam przy tym, w swojej kryjówce? Ajajaj, momentami to człowiek jest mądry po szkodzie. No cóż, trafię jeszcze do jakiejś kryjówki z pewnością. Dobra, przechodzimy wobec tego tutaj przez most. Tutaj niżej widzę, że są strażnicy Prewen. O! No dzień dobry! Znowu się widzimy. Witam. You must prepare, child,
For the earth is bleeding and the harvest is upon us. Mówisz. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. Wygłodniała królowa, mówisz. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! I'm tired of all these puppet shows. Personalnie inaczej bym poprowadziła ten dialog, gdyby mi pozwoliło bardziej szczegółowo go prowadzić. Dobra, brama do Finsbury, tak? Nie wiem, czy ja tu byłam, więc ja po prostu pochodzę i pozbieram, co tylko mogę. Jak to zwykle ja po prostu. Tak więc... W sensie chyba tu byłam, tak mi się wydaje, ale niezbyt szczegółowo, że tak to ujmę, zwiedzałam. Dobry? Witam. Dzień dobry. They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Dobra, udało się przejść. Niszczona fiolka, to mnie cieszy, że udało się przejść. Bardzo mnie to nawet cieszy. Prosto mam iść, okej. Wojna, co? Kadet Priven. Oh Christ! Shit! You'll pay for that! O, Ekon! Dobra, wiesz co, może ja ci dam tutaj załatwiać swoje sprawy. Ja ci nie będę tutaj się wpierniczać w paradę, że tak to ujmę. Te sprawy, wiesz. Nie wiem, gdzie jest drugi. Tam jest gdzieś drugi, tak? Okej. Cześć. Masz z piąteczki. Co tam? Ja. Dobra, ktoś tu jeszcze jest? Chyba niespecjalnie. Fragment porządnego spustu. Pięknie. Ty? No. Tutaj widzę, że się nie otworzy właśnie. Tu jest jakaś w ogóle fontanna, czy kij wie co. Tutaj coś mogę otworzyć. Czy ja tu byłam? Chyba niespecjalnie. Co? Tak, niespecjalnie ja tu byłam. Czy ja chcę tu być w ogóle? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Jak szybko sobie poradził z tym! Z kapłanem. Dobry, czy ty mnie nie lubisz? Tak, ewidentnie. Ej, cholera jasna. Gdzie się na mnie rzucasz? Ty, no gdzie? Dobra. Jeszcze ma na sobie tą barierę krwi całą. Czy ona sama zejdzie? Jestem ciekawa. Nie wiem, ale pomogłam krwi. Ajajaj! Serio? Jej. To Jezus Maria, a normalnie są irytujące, lekko mówiąc. Okej. Tropiciel. Na poziomie, w którym w teorii
Całkiem nieźle mi powinno z nim pójść. Ała. Okej, wyszło. Cieszy mnie to. Jej, i w ogóle. Dobra, natomiast ja widzę, że tutaj mogę sobie jakoś poskakać między budynkami. Ciężko stwierdzić. Tak, tutaj właśnie mogę sobie przejść. Naprawdę? Drzwi do kryjówki są zamknięte? No normalnie nie chcę, wierzyć się nie chcę, no przysięgam. W ogóle ja mam iść w tamtym kierunku, tak? Powiedziałam, że idziemy zgodnie z fabułą, a oczywiście się dekoncentruję. Jak to ja w sumie? Nic całego. Chciałam się jeszcze przejść tutaj niżej. Ciu! Ajajaj. Kim ty jesteś? Wulkodem? Chyba tak. To chyba wulkod. Wydawałoby mi się. Wiesz co? Ja cię może wezmę. O, w ten sposób. I przy okazji wezmę z ciebie... O kurka, wodna postawił opór mojej zdolności. Zostaw mnie? Nie, nie, no. Ajajaj. Podnoś się. Okej. Jej. Ajajaj. Nadal nie wiem, czym on był. I nadal mnie to ciekawi. Tak, tutaj jest sporo rzeczy ostatecznie do zebrania, tak? Mocią, panie, dużo tutaj, normalnie. Miejsc nowych w gruncie rzeczy, tak najbardziej. Gdzie ja się znalazłam? Tu mam iść. So this is where she lives. What a splendid house. Ano. Okej, mogę wejść? No, raczej mogę. Dzień dobry. Rezydencja Lady Ashbury. Aha, scenka się włączyła, no spoko. Dr. Reid, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him, but I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive,
I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Priwen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course, to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why, truly, did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. O proszę. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the Guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect.
They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Priwen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Priwen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Priwen really launched a great hunt, I think most of the Ekons I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Priwen located and destroyed most of the old British vampires. Why start a second one? Priwen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us is the cause of the epidemic. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage.
Swoją drogą ona powiedziała moim zdaniem coś całkiem zabawnego, mianowicie, że może go schować w swoim bagażu, jeśli chce. To było, jak mówię, całkiem zabawne. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. W sumie taka jest prawda, że Jonathan ma przed sobą wieczność, no jest nieśmiertelny. To, że on chce od razu poznać swojego stwórcę, sprawia, że wykazuje się ogromną niecierpliwością, której w sumie z uwagi na młody wiek może to jest normalne, ale z czasem myślę, że nabędzie cierpliwości większej. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal, but I swear, I had nothing to do with it. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. No dobrze, w takim razie dowiedzieliśmy się wielu intrygujących rzeczy w gruncie rzeczy. Brama. Dobra, natomiast w tym momencie, moi mili, sobie zakończymy. Przy okazji mamy kolejny
kolejny rozdział albo podrozdział, nie mam zielonego pojęcia, Gabinet Cieni. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, bądź zasubskrybujcie kanał, będzie mi niezmiernie miło i do usłyszenia mam nadzieję następnym razem. Cześć!